Myślałem, że to będzie kolejny test drona, który wypluwa dobrej jakości materiały, lata stabilnie i jest nudny. Trochę się pomyliłem, w sensie nagrywa świetnie, lata bardzo stabilnie, ale zdecydowanie nie jest nudny. Ze względu na fenomenalne autonomiczne śledzenie mogę śmiało stwierdzić, że ten dron sam lata lepiej niż niejeden pilot drona, ale więcej o tym już za chwilę. Zaczynamy! Drona na testy otrzymałem od DJI Store Polska, za co dziękuję. Ważne info, jak możecie zauważyć, jakość nagrania jest inna, lepsza. A to dlatego, że zmieniłem sprzęt, którym nagrywam dla was filmy. Jeśli chcecie zobaczyć materiały z tego drona w najlepszej jakości, to od dzisiaj śmiało możecie włączać moje filmy w 4K. DJI Mini 4 Pro testuję w zestawie Flymore Combo z kontrolerem RC2. Wydaje mi się, że DJI w końcu zmądrzało po wybryku z DJI Mini 3 Pro, którego do dzisiaj o dziwo w zestawie Flymore Combo kupić nie można. Można co prawda dokupić Flymore Kit, ale gotowego zestawu Flymore Combo ni hu hu. Powiem więcej, DJI Mini 4 Pro dostępny jest nawet, co prawda nie w Europie, przynajmniej nie w Polsce, ale jest dostępny w zestawie Flymore Combo Plus, czyli ma dodatkowe baterie o powiększonej pojemności. Szybkie przypomnienie, co dostajemy w zestawie Flymore Combo. Drona z osłoną gimbala oraz zapięcie na śmigła, kontroler, 3 baterie oraz hub do ładowania tych baterii, 2 przewody USB, 3 pary zapasowych śmigieł i śrubokręt, a to wszystko zapakowane w klasyczną torbę od DJI. W stosunku do poprzednika Mini 4 Pro zmienił się nieznacznie. Mamy dodatkowe nóżki, o których mówiłem w filmie z przeciekami na temat tego drona, oraz mamy dodatkowe czujniki. Kamery. Czujniki. W nóżkach mamy schowane dodatkowe anteny do systemu O4, który pozwala na zasięg do 20 km. W Polsce, w Europie jest to maksymalnie 10 km, natomiast więcej czujników pozwala na wykrywanie przeszkód przez drona w 360 stopniach. Zaznaczę od razu, że jestem zachwycony tą opcją wykrywania przeszkód, ale o tym więcej za chwilę. Czas lotu tego drona to 34 minuty, chociaż realnie wiadomo jest to trochę mniej, około 30 minut. Natomiast baterią Plus, której nie przetestowałem, bo oficjalnie jej nie ma dostępnej w Polsce, to jakieś 45 minut lotu. No, czyli 41-42 minuty. Realnie. Ze zwykłymi bateriami ten dron waży poniżej 249 gramów, więc mamy mniej ograniczeń niż przy dronach, które przekraczają tą wagę. Odporność na wiatr tego malucha to 10,7 metrów na sekundę, około 38,5 km na godzinę, a za pozycjonowanie tego drona odpowiadają systemy GPS, Galileo i Beidou. Jeśli chodzi o zdjęcia, to tak jak w poprzedniku mamy 18 oraz 48 megapikseli. Niestety przełączanie się między tymi trybami dalej jest upierdliwe i musimy to robić w tych bardziej zaawansowanych ustawieniach. Jeśli chodzi o jakość, zarówno w 12 oraz 48 megapikseli, zdjęcia są ekstra. Możemy je robić w JPEGach oraz RAWach. Pliki RAW tłumaczę na szybko, to pliki, które wczytują wszystkie informacje z matrycy podczas robienia zdjęć i nadają się one później świetnie do postprodukcji, czyli do obróbki w Lightroomie albo Photoshopie. Co do filmów, to w końcu mamy płaski profil z prawdziwego zdarzenia, czyli D-Log M. Jest to profil, który jest bardzo bogaty w informacje, jak plik RAW ze zdjęciem, który idealnie nadaje się do postprodukcji. W sensie musimy go obrobić, bo inaczej będzie on blady, płaski. Z tego właśnie płaskiego pliku możemy wyciągnąć więcej kolorów, szczegółów i ogólnie dynamiki, od jasnych partii nagrań do ciemnych. A możemy tak wiele wyciągnąć, ponieważ jest to plik 10-bitowy. 10-bitowy jest też profil HLG, który pozwala nam uzyskać ładne kolory i ładny zakres dynamiki, ale już bez potrzeby postprodukcji później w programie. Wszystkie informacje są już wypalone automatycznie w nagraniu poprzez drona. W zależności też od intensywności światła, od kąta padania światła, te nagrania mogą wyglądać gorzej lub lepiej. Mamy też trzeci profil kolorystyczny i jest to tryb normal, który jest nagrywany w 8 bitach i będzie on lżejszy dla komputera do ewentualnej obróbki bądź postprodukcji kolorystycznej. Maksymalna ilość klatek, w której możemy nagrywać, to 200 i jest ona dostępna w rozdzielczości Full HD. Jeśli chcemy natomiast nagrywać w 4K, to maksymalnie nagramy w 100 klatkach na sekundę. Do tego mamy też dostępny maksymalnie 4-krotny zoom cyfrowy. Konstrukcja całego gimbala się nie zmieniła, więc tak jak w poprzedniku możemy ustawić kamerę w 60 stopniach do góry oraz 90 stopniach do dołu. Możemy też przestawić kamerę na bok, w sensie pionowo. Chodzi mi o to, że możemy nagrywać filmy oraz robić zdjęcia pionowe, wykorzystując całą matrycę kamery. A do tego potrzebne jest przestawienie tej kamery, na które pozwala ten dron. Teraz to, co mnie zachwyciło i bardzo zachęca mnie do posiadania tego drona. I jest to opcja śledzenia w połączeniu z czujnikami omijania przeszkód w 360 stopniach.
Słuchajcie, czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Specjalnie zabrałem tego drona do lasu i zaufałem w pełni czujnikom. Oglądanie na własne oczy tego, jak ten dron sam omija wszystkie drzewa i prześlizguje się pomiędzy nimi jak jakiś pieprzony ninja, dodatkowo nagrywając bardzo płynny materiał, to jakaś magia. Gdy już dron złapie na dalną osobę lub obiekt fixa, to trudno mu go zgubić. Tak jak na tym nagraniu drzewa przecinały obiekt do śledzenia, a dron nic sobie z tego nie robił. Nagrania są płynne i nie ma szarpania po ponownym odnalezieniu obiektu. Dodatkowo na ekranie mamy okrąg, na którym możemy wyznaczyć trasę drona w stosunku do śledzonego obiektu. Może on oblecieć osobę od lewej do prawej, od tyłu do przodu, w dodatku oddalając się lub zbliżając. Najlepsze, że to dron wykryje, czy znajduje się z tyłu, z przodu, po lewej lub po prawej stronie obiektu, więc będzie leciał dokładnie w tej pozycji w stosunku do obiektu, którą wyznaczyliśmy na ekranie kontrolera. To jest niesamowite, jak zaawansowany jest to system i jak świetnie on działa, a w dodatku ten niewielki rozmiar drona pozwala go zabrać spokojnie nawet do lasu. Dla kogoś, kto sam lubi jeździć na rowerze, spacerować lub cokolwiek innego i chce to nagrywać, ten dron jest idealnym rozwiązaniem. To po prostu drugi operator naszych nagrań. Na podstawie tego testu w lesie mogę spokojnie stwierdzić, że ten dron sam lata lepiej niż niejeden pilot drona. Kolejny tryb, który bardzo mi się podoba w tym dronie, to lot po wcześniej wyznaczonych punktach. Waypoint. Jest to tryb, w którym wyznaczamy trasę lotu fizycznie, przelatując dronem w kolejne pozycje i zapisując je w kontrolerze, lub możemy wyznaczyć wszystko palcem na ekranie. Po wyznaczeniu trasy klikamy Start i dron przeleci ją automatycznie. W tym czasie możemy nagrywać film lub robić timelapse. Jest to świetne rozwiązanie dla osób, które cyklicznie wykonują jakieś inspekcje, bądź chcą nagrać fajny film z przejściem pory dnia, bądź pory roku. Dodatkowo mamy też takie tryby jak Quick Shots, Master Shots, Timelapse, Hyperlapse. Wszystkie te tryby szerzej omówiłem w recenzji DJI Mini 3 Pro, do pooglądania której Was zachęcam. Co do kontrolera RC2, to omawiałem go również przy okazji recenzji DJI R3, więc również zachęcam Was do obejrzenia. Mała prośba przed podsumowaniem. Jeśli podoba Wam się film, to możecie pomóc mi w rozwoju kanału, karmiąc algorytm YouTube'a, a możecie to zrobić zostawiając łapkę w górę oraz komentarz pod tym filmem. Podsumowując, czy warto wybrać tego drona? Ogólnie mam problem z polecaniem produktu, który niewiele zmienia się w stosunku do swojego poprzednika, ale ujmę to trochę inaczej. Jeśli nie posiadasz żadnego drona i ma być to Twój pierwszy dron, albo posiadasz starszy model, np. DJI Mini 2, to jak najbardziej warto kupić tego drona. Ze względu na jakość nagrań, fenomenalne śledzenie oraz czujniki omijania przeszkód 360 stopni. Dla profesjonalistów kluczowym czynnikiem na pewno będzie D-Log M w 10 bitach. To on będzie ich kusił najbardziej. Osoby, które mniej skupiają się na jakości nagrań, zdecydowanie będą skuszone omijaniem przeszkód i trybami śledzenia. A co do mnie, uważam, że to jest świetny dron na pewno dla profesjonalistów. Jakość materiałów zdecydowanie pozwoli zrealizować zlecenia takie jak wesela, nieruchomości bez problemu. Dodatkowo śledzenie i omijanie drzew przez tego drona zaskoczyły mnie niesamowicie, więc bardzo chciałbym mieć takiego drona, aby robić lepsze i ciekawsze materiały, nawet w pojedynkę. Jeśli macie dodatkowe pytania co do tego drona, to jak zawsze piszcie na dole w komentarzach. Z mojej strony to wszystko, dzięki za oglądanie i do następnego.